zdominował wszystkie terytoria, roznieśli w pył, a że nienawidził Turków szczerze, ściągnąć tutaj Krzyżaków. Tak, tych właśnie Krzyżaków, których my znamy z naszego Pomorza. Witam Was z Transsylwanii, po polsku zwanej Siedmiogrodem. To kraina wspaniałych zamków, niesamowitej kultury, gór, rzek oraz wielu legend i tajemnic. Dzisiaj opowiem Wam o historii tej krainy od starożytności aż po późne średniowiecze. Opowiem o Vladzie Palowniku, który jako hrabia Dracula jest kojarzony z Transsylwanią. Opowiem o Madziarach, którzy zasiedlili tę krainę. Opowiem o rodzinie Batorych, która stąd się wywodzi i która zasiadła na naszym tronie. A zamek, w którym znajduje się, nazywa się Sojmos i jest położony nad piękną rzeką Maruszą. Marusza, po rumuńsku zwana Mureș, jest to rzeka graniczna przez wiele lat i tutaj właśnie w XIII wieku, po pierwszym najeździe mongolskim, król węgierski wybudował ten wspaniały zamek po to, żeby chronić się przed kolejnym mongolskim najazdem i dosłownie kilka lat po ukończeniu zamku on już się przydał, ponieważ drugi najazd wielki mongolski na Węgry miał miejsce w latach 80. XIII wieku, a ten zamek Sojmos, już wtedy stał nad tą wielką Maruszą, która płynie poniżej mnie i bronił dostępu do węgierskich ziem. Jak zaraz Wam opowiem, te zamki, które zostały wtedy wybudowane, bardzo się przydały. Zapraszam na opowieść o Transsylwanii. Już w III wieku przed naszą erą Siedmiogród zasiedlili Dakowie. Lud z grupy trackich, który tutaj stworzył w następnych stuleciach potężne państwo, które w pewnym czasie było w stanie zagrozić Rzymowi. W momencie swojej śmierci Cezar obawiał się, że Dakowie mogą zniszczyć Imperium Rzymskie, a był to rok 44 przed naszą erą. Później Rzymianie musieli z Dakami toczyć bardzo ciężkie wojny dackie, które skończyły się dopiero na początku II wieku, kiedy Imperium Romanum było u szczytu swojej potęgi. Bo gdyby nie było w najlepszej formie, prawdopodobnie z Dakami przegrałoby. Tak potężny lud zamieszkiwał tenże Siedmiogród, ale po podboju Dacji przez Rzymian stała się ona przez kolejne prawie 200 lat prowincją rzymską, ze względu na przede wszystkim bogate zasoby naturalne, które tutaj się znajdują. I dlatego tak daleko wysunięty w Barbaricum teren, też tak trudny do osłony, bo z jednej strony najeżdżali ten teren Sarmaci, z drugiej strony Germanie, był cenny dla Rzymian ze względu na wiele kopalni, które tutaj się znajdują. Między innymi oczywiście srebra i złota, ale także żelaza, ołowiu, miedzi. To wszystko skończyło się pod koniec III wieku naszej ery, kiedy Rzym już był tak słaby, że Dacja przestała być możliwa do obrony przez słabnące imperium. I wtedy wlali się tutaj barbarzyńcy praktycznie z wszystkich stron, przekroczyli Karpaty, przede wszystkim Goci. I Goci rozgościli się tutaj przez kolejne 100 lat, aż przepędzili ich najeźdźcy ze wschodu, a tymi najeźdźcami byli oczywiście Hunowie, którzy przegonili całą masę ludów w Europie i tak samo naszych Gotów, którzy tutaj sobie radośnie mieszkali. Kiedy Hunowie upadli w połowie V wieku, na terenie Siedmiogrodu zagościli inni Germanie, pokrewni Gotom, Gepidowie. I oni to stworzyli tutaj potężne państwo gepickie, które istniało przez ponad 100 lat, rozciągało się na wszystkie okoliczne terytoria. Oni sobie stworzyli taką strefę buforową wokół tej kotliny siedmiogrodzkiej i kontrolowali stąd wszystkie te okoliczne obszary. Najeżdżali też Imperium Rzymskie, nawet to wschodnie, silne, i nawet za Justyniana Wielkiego byli w stanie najechać Mezję, prowincję rzymską w miejscu wcześniejszej Tracji, i złupić ją bardzo solidnie. Ale wszystko się kiedyś kończy i tak samo Gepidowie skończyli swoje panowanie w drugiej połowie VI wieku, kiedy to najechali ich zarówno Awarowie, jak i Longobardowie. I wtedy zaczyna się okres awarskiej dominacji nad Siedmiogrodem. Wraz z Awarami w VII wieku przybyli do Siedmiogrodu Słowianie, a
Kaganat awarski ostatecznie upadł w 626 roku i tereny te stały się już zupełnie swawolne, praktycznie przez nikogo nie kontrolowane, aż do przybycia Bułgarów w roku 680. I z kolei stopniowo później Bułgarzy rozszerzali swoje panowanie na północ, zajmując również tymczasowo Siedmiogród. Ale Siedmiogród dla Bułgarów był bardzo niewygodny do kontrolowania, ponieważ znajdował się za całym wielkim łańcuchem południowych Karpat. Więc aż do czasu przybycia Węgrów to, co się działo w Siedmiogrodzie, było po pierwsze owiane bardzo ciężką tajemnicą, bo nie wiemy dokładnie, co tu się działo, a tak naprawdę nikt tam nie sprawował mocnej kontroli politycznej. Na pewno znajdowały się tam pozostałości Daków, czyli późniejszych Rumunów. Na pewno były pozostałości Awarów i Hunów, a także dosyć nowy etnos napływowi Słowianie. I to wszystko zaczęło się już tam mieszać w tych czasach i mieszać się będzie przez kolejne stulecia. Bardzo dużą zmianą dla historii Siedmiogrodu jest przybycie Węgrów. Pierwsza wzmianka o Węgrach w Europie pochodzi z 862 roku, kiedy to pomogli oni kniaziowi wielkomorawskiemu Rościsławowi wyrwać się spod niemieckiej kurateli. Później zaczęli oni napływać na nizinę, zwaną później Niziną Węgierską, coraz większym strumieniem. Kolejna wzmianka pochodzi z 881 roku, a na początku X wieku, w 906 roku, byli już tutaj całą chmarą i wtedy to w bitwie pod Bratysławą roznieśli w pył księcia bawarskiego Luitpolda, wybili mnóstwo niemieckich możnowładców, zniszczyli państwo wielkomorawskie i rozgościli się porządnie na terenie Niziny Węgierskiej. Tam, gdzie dla ich koni były najlepsze pastwiska i gdzie były otwarte tereny, gdzie czuli się jak u siebie na stepie. No bo pamiętajmy, że oczywiście Węgrzy to jest lud, który przybył tutaj ze stepów centralnej Azji. Jest to w ogóle lud etnicznie, genetycznie ugrofiński, czyli pokrewny nieco prastarym Finom i nieco zbliżony etnicznie też do Chińczyków, bo język węgierski do dzisiaj jest najbardziej podobny do chińskiego z wszystkich europejskich języków, ale te geny węgierskie, ugrofińskie stopniowo rozcieńczyły się tutaj i teraz Węgrzy genetycznie są głównie Słowianami, ale mają też sporą domieszkę Germanów, Turków, Awarów, Hunów, Sarmatów. Także jest to ciekawa mieszanka, ale jednak głównie słowiańskim etnosem, ponieważ Węgrzy natrafili na osadnictwo słowiańskie. Zresztą samo państwo wielkomorawskie, które podbili, było na wskroś słowiańskie, a stało się jednym z głównych komponentów Królestwa Węgier później. I stąd też pochodzi nazwa Siedmiogród, ponieważ po łacinie mówiło się na to Transilva, a Transilva było prostym tłumaczeniem nazwy węgierskiej, którzy mówili na ten teren Zalesie, ponieważ między Niziną Węgierską a Transylwanią znajdowały się szeroki pas wielkich, dzikich, prastarych lasów. I właśnie dla nich Transylwania była Zalasem. Stopniowo ten teren został przez nich podporządkowany, ale została tu bardzo silna mozaika różnych ludów. Na pewno pozostało tu sporo Daków, czyli tej ludności dacko-romańskiej, można by tak powiedzieć, czyli ludzi, którzy pamiętali tradycję rzymską i mówili językiem, który miał naleciałości z łaciny. Nie była to stricte oczywiście łacina, ale dużo przez te prawie 200 lat rzymskiego panowania zostało w tym języku rumuńskim słów łacińskich. Czyli byli tacy tutaj Rumuni, Romani, jak to się mówi, Rzymianie po prostu. Byli też tutaj właśnie Słowianie, no i nadciągnęli właśnie już w X wieku bardzo mocno Węgrzy. Archeolodzy zaczynają znajdywać tutaj pochówki typowo węgierskie, czyli ze szczątkami koni. W 1000 roku dochodzi do koronacji Szczepana, czyli Stefana, pierwszego króla węgierskiego. Jest on potomkiem z jednej strony z linii męskiej, Arpadów oczywiście, ale z linii żeńskiej jest potomkiem
Guila, czyli takiego pobocznego plemienia węgierskiego, które właśnie w Siedmiogrodzie się mieściło i w tym swoim królestwie Szczepan, czyli Stefan, połączył z jednej strony Siedmiogród po linii damskiej i te Węgry nizinne po linii męskiej. I od tego czasu Siedmiogród będzie nieodłącznym elementem Królestwa Węgier przez kolejne setki lat. A to, że dziś Siedmiogród znajduje się w Rumunii, jest zupełnie dziwnym figlem historii, o którym opowiem pod koniec tego odcinka. Po utworzeniu Królestwa Węgierskiego zaczęli oni mieć problemy na wschodzie. Tam pojawił się nowy lud, bardzo silny i bardzo mocno nękający wszystkich swoich sąsiadów, mianowicie Pieczyngowie. I Pieczyngowie od początku XI wieku zaczynają przenikać przez Karpaty i najeżdżać węgierski Siedmiogród. Dlatego tutaj starają się królowie węgierscy osadzać ludzi, którzy będą w stanie przeciwstawić się tym złowrogim Pieczyngom i dosyć im się to udaje. W kilku bitwach odpierają ten atak Pieczyngów. W końcu Pieczyngowie nikną z kart dziejów, ale w ich miejsce oczywiście pojawiają się Połowcy i problem zaczyna się od nowa. Jednak sami Połowcy też nie byli dużym problemem, ponieważ kiedy na arenie politycznej na początku XIII wieku pojawili się Mongołowie, to Połowcy byli tymi, którzy starali się znaleźć schronienie na terenie Węgier, a węgierscy królowie siłą rzeczy chętnie przyjmowali ich, bo mieli wielkiego wspólnego wroga, mianowicie Mongołów. Chociaż przy pierwszym najeździe mongolskim z 1241 roku król Węgier Bela bardzo źle postąpił z Połowcami i przez to oni praktycznie w ogóle nie pomogli Węgrom. Ale później już te dwa ludy potrafiły się dogadać i stworzyć wspólną koalicję przeciwko Mongołom. Po pierwszym traumatycznym niezwykle dla Węgrów najeździe mongolskim wprowadzono liczne zmiany, żeby zapobiec tego rodzaju katastrofie na przyszłość. Zaczęto budować mnóstwo zamków, które miały chronić wschodnią granicę królestwa i jednym z tych zamków właśnie był ten tutaj w Sojmos. Te zamki bardzo się przydały, ponieważ już pod koniec XIII wieku kolejny wielki najazd mongolski miał miejsce, ale tym razem nie powiódł się wcale tak jak pierwszy. Han Talaboga ruszył przez Karpaty, ale bardzo ciężka zima, która miała być jego sprzymierzeńcem, ponieważ chciał z zaskoczenia uderzyć na Siedmiogród, okazała się dla niego katastrofalna. Miał ogromne problemy z przekroczeniem przełęczy karpackich, a kiedy już wkroczył na teren Siedmiogrodu, miał duże problemy z walką z lokalną ludnością, która była do tego po prostu przygotowana. I mimo że Mongołowie dotarli aż pod Dunaj, przegrali bitwę pod Budą, to później wracając przez Transsylwanię zostali doszczętnie pobici przez Szeklów i innych górali, którzy tutaj w tych karpackich górach mieszkają. Bo właśnie parę słów o tych ludach, które tutaj się znajdują. Mamy z jednej strony Węgrów, o których opowiadałem przez ostatnie kilkanaście minut, którzy tutaj przybyli w IX-X wieku i zaczęli się gnieździć, ale ci Węgrzy byli ilościowo bardzo nieznaczni, dlatego też mamy z drugiej strony Rumunów, potomków Daków, którzy zajmowali głównie tereny górskie, gdzie najbezpieczniej było dla nich w tej całej zawierusze pierwszego tysiąclecia naszej ery, kiedy te hordy Hunów, Awarów, Bułgarów przetaczały się przez Transsylwanię, to oni na tych swoich górskich pastwiskach zachowali swój język, kulturę, no i swój etnos. Czyli poza Rumunami znajdowało się też tutaj mnóstwo Niemców. Możecie zapytać, skąd Niemcy w Siedmiogrodzie? Anuż stąd, że Węgry miały bardzo bliskie związki z Niemcami. Najpierw przez wiele lat były w ogóle państwem wasalnym w stosunku do Cesarstwa Niemieckiego, a później królowie węgierscy po prostu bardzo chętnie ściągali tutaj kolonistów, których tutaj zwano Sasami, ale tak naprawdę byli to koloniści z całych Niemiec, głównie z Nadrenii,
ponieważ tam znali się oni świetnie na metalurgii, a tu, jak wspomniałem, było bardzo dużo metali szlachetnych i nieszlachetnych. Dlatego Niemcy byli bardzo istotnym elementem, który mieszkał tutaj w Transylwanii, który zajmował się górnictwem, ale też handlem. Po Niemcach pozostały tutaj ufortyfikowane osady, które są wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, ponieważ są bardzo unikatowe pod względem architektonicznym. Kolejną grupą etniczną, która tutaj była, byli Szeklerzy. I co do pochodzenia Szeklerów nie ma pełnej jasności, ale najprawdopodobniej są to potomkowie któregoś z ludów tureckich, którzy tutaj osiedli. Nie wiemy dokładnie którego, bo mogli to być jeszcze jacyś protobułgarzy, mogli to być późniejsi Pieczyngowie, którzy też byli ludem tureckim, mogli to być nawet jeszcze jacyś połowcy. Tak czy inaczej, Szeklerzy byli takimi kozakami Transylwanii, można by powiedzieć. Ludem, który w zamian za zwolnienia z podatków świadczył usługi militarne dla władców węgierskich. Ci Szeklerzy byli rozmieszczani na całym pograniczu węgierskim, bo świetnymi byli wojownikami. Była to fajna, lekka kawaleria, idealnie nadająca się do obrony terytoriów węgierskich przed najazdami koczowników, a także używani byli do wypraw zbrojnych królów węgierskich jako świetni najemnicy, jako rozpoznanie, jako zwiad. I ci Szeklerzy swoją odmienność etniczną kultywowali aż do XIX wieku, gdzie cały czas była widoczna odrębność, którzy to Szeklerzy, a którzy to Węgrzy. Choć Szeklerzy tak naprawdę bardzo blisko byli Węgrów, ponieważ mówili węgierskim językiem. Ale w ogóle język węgierski ma tą specyfikę, że zdominował wszystkie terytoria zajęte przez Węgrów i to jest niesamowite, ponieważ bardzo trudny język, do polskiego jeszcze znacznie bardziej trudny i mimo to wszyscy Słowianie, którzy tutaj żyli, wszyscy Dakowie, którzy tutaj żyli i tak samo Niemcy czy Szeklerzy ten język węgierski zaadoptowali jako swój na przestrzeni stuleci. Także madziaryzacja postępowała bardzo mocno i to jest pewien fenomen, że ten lud przez 1000 lat zachował swój bardzo odrębny język. Co ciekawe, jadąc tutaj widziałem też napisy takim językiem prawęgierskim, podobnym trochę do runów i oni dalej to kultywują, robią sobie na przykład napisy miejscowości, niektórych tylko w tym języku. Jako że władcy węgierscy byli bardzo skłonni do ściągania niemieckich kolonistów na swoje tereny, to król Andrzej w 1211 roku postanowił także ściągnąć tutaj krzyżaków. Tak, tych właśnie krzyżaków, których my znamy z naszego Pomorza. Ściągnął ich i kazał im walczyć oczywiście z połowcami. Ale jak to krzyżacy, zaraz zaczęli rządzić się po swojemu, zaczęli zajmować terytoria, które nie były w umowie z królem węgierskim. Także on, widząc tą samowolę niemieckich rycerzy, bardzo szybko się ich pozbył, podziękował, jak to się ładnie mówi, i tak naprawdę wygnał z Siedmiogrodu. I oni wtedy zostali właśnie przygarnięci przez naszego Konrada Mazowieckiego i wiecie, co stało się później na północnych rubieżach naszego kraju, gdzie nie było takiego silnego króla Andrzeja, który by sobie z krzyżakami poradził. Tak jak wspomniałem, po pierwszym najeździe mongolskim zaczęto tu budować bardzo dużo zamków, a że teren jest górzysty, więc świetnie nadawały się. Tak jak ten zamek w Sojmos jest posadowiony na bardzo wysokiej górze, która dominuje nad Doliną Maruszy i ten zamek musiał być niesamowicie trudny do zdobycia. Tak też tutaj później zaczęto osiedlać połowców, którzy przed Mongołami uciekali na teren trochę pobratnich plemion, bo węgierskich. I ci połowcy na tyle byli istotni w Królestwie Węgier, że król węgierski Stefan miał za żonę księżniczkę połowiecką, która przyjęła oczywiście chrześcijaństwo, bo musiała, przyjęła imię Elżbieta, ale z ich małżeństwa urodził się syn, który nosił notabene piastowskie imię Władysław.
i tenże Władysław o przydomku Kumańczyk, czyli Połowiec, był przedostatnim Arpadem na tronie węgierskim, ale on też podjął wiekopomną decyzję, kiedy Rudolf Habsburg atakował księcia, króla czeskiego, Przemysła II, to Władysław Kumańczyk postanowił udzielić pomocy temu pierwszemu i 4000 połowców wspierało Habsburgów w walce pod Suchimi Krutami. O tej bitwie zresztą znajdziecie materiał w zupełnie osobnym odcinku, ale teraz tylko wspomnę o tym, że połowcy z Siedmiogrodu przechylili czarę zwycięstwa i zmienili historię środkowej Europy, ponieważ pomogli wydatnie Habsburgom zniszczyć potęgę czeską. Arpadowie kończą się na przełomie XIII i XIV wieku. Tron węgierski zajmują Angevenowie, czyli boczna linia Kapetyngów, i Siedmiogród ma swój złoty okres, ponieważ jest to okres stabilizacji politycznej, te tereny są bogate, handel się bardzo mocno rozwija i nawet w połowie XIV wieku Węgrzy są w stanie pokonać Mongołów, odepchnąć ich daleko za Dniestr i zająć tereny dzisiejszej Mołdawii, która to przez kilka dziesięcioleci była wtedy pod panowaniem węgierskim, aż się usamodzielniła i stała się na kolejne dziesięciolecia lennem polskim z kolei. Ale później przyszło kolejne zagrożenie. Oczywiście tym zagrożeniem byli Turcy. I tutaj władcy Siedmiogrodu świetnie radzili sobie z tureckimi najazdami. Szczególnie na początku XV wieku był taki węgierski możnowładca, który miał na imię Jan, nazwisko Hunyadi, i on odpowiadał za liczne sukcesy Węgrów w walce z Turkami. Na przykład w 1442 roku niewielka, bo tylko 15-tysięczna armia węgierska powstrzymała najazd podobno 80 000 Turków. Więc był to wielki sukces, który też rzuca inne światło na wyprawę Władysława Warnieńczyka pod Warnę. Bo skoro widział, że taki Jan Hunyadi był w stanie pokonać przeważające siły tureckie i rozgromić ich w Siedmiogrodzie, to dlaczego on, młody, ambitny Jagiellończyk z wielką armią niemalże krzyżowców, nie mógłby pokonać Imperium Osmańskiego? Dlatego właśnie 2 lata później ruszył pod Warnę, ale wiemy, jak skończyła się dla niego ta Warna. Przydomkiem, tak delikatnie mówiąc. Ale mimo to Turcy mieli ogromne problemy ze zdobywaniem Siedmiogrodu. I z tym też wiąże się postać słynnego Wlada Palownika. Wlad był gospodarem wołoskim. Wołoszczyzna to teren na południe od Siedmiogrodu, na północ od Dunaju. Równinny dosyć teren, gdzie Wlad świetnie radził sobie, broniąc swojego niewielkiego gospodarstwa przed najazdami tureckimi. Radził sobie jak mógł, a że nienawidził Turków szczerze, to chętnie nabijał ich na pale. I w ten oto sposób powstała legenda o krwiożerczym Drakuli. Ale dlaczego w ogóle tak go zdemonizowano? Przecież to nie jest opowieść turecka o złym Wladzie, bo tak naprawdę Turcy bardzo go szanowali za to, że był tak skutecznym wojownikiem. Otóż cała historia o demonie, właściwie Drakuli, pochodzi stąd, że Wlad Palownik zabronił niemieckim kupcom handlować na terenie Wołoszczyzny. A to bardzo godziło w ich interesy. I dlatego najpierw próbowali go zabić, a kiedy to nie poskutkowało, zaczęli wymyślać różne bzdury na jego temat, że pije krew dzieci, że morduje dziewice i że jest strasznym człowiekiem, który ma pakt z diabłem. I te paszkwile rozniosły się po Europie. Powstanie prasy drukarskiej też temu bardzo pomogło i tak naprawdę Niemcy rozsiali propagandę po Europie o złym Wladzie, który jest diabłem. A tak naprawdę był to wspaniały wojownik, który świetnie radził sobie z Turkami,
a nie chciał handlować z Niemcami, więc zrobiono mu taką, a nie inną prasę. Z drugiej strony rzecz ujmując, gdyby nie to, to prawie dzisiaj nikt nie słyszałby o jakimś tam gospodarze wołoskim z późnego średniowiecza. A dzięki temu znamy go praktycznie teraz na całym świecie, ponieważ stał się ikoną popkultury. Wracając do walk Węgrów z Turkami, odnieśli oni jeszcze kolejne wspaniałe zwycięstwo w bitwie na Chlebowym Polu pod koniec XV wieku i wydawało się wtedy, że Węgry są w stanie obronić Siedmiogród i oprzeć się tureckiej inwazji. W ogóle skąd nazwa Siedmiogród, bo tego jeszcze nie wyjaśniłem. Powiedziałem, skąd się wzięła Transylwania, a Siedmiogród to jest z kolei nazwa też niemiecka. Siete-Bergen, oni mówili na ten kraj, ponieważ było 7 głównych lokalizacji, które ci koloniści niemieccy zajmowali, więc było to kraina 7 grodów niemieckich, właśnie tłumaczona po naszemu na Siedmiogród i ten właściwie Siedmiogród jest najbardziej popularną nazwą dla tego terenu w naszych źródłach. Sytuacja zmienia się zdecydowanie po bitwie pod Mohaczem w 1526 roku. Jest to wielka porażka Węgrów w walce z Turkami. Ginie tam Ludwik II Jagiellończyk i Węgry coraz bardziej wpadają pod panowanie Habsburgów. Ferdynand Habsburg pragnie przejąć koronę węgierską, ale ma silną opozycję. I ta opozycja występuje pod przewodnictwem magnata siedmiogrodzkiego Jana Zapoili. Jan Zapojla, który pragnął stworzyć samodzielne królestwo Siedmiogrodu, uczynił to, ale bardzo szybko zmarł, jednakże zostawił po sobie syna, Jana II. I tenże Jan II był potomkiem z jednej strony Jana I, a z drugiej strony Izabeli Jagiellonki, córki Zygmunta Starego, króla polskiego. I w ten oto sposób przez kilkanaście lat Izabela Jagiellonka z tego właśnie zamku tutaj w Sojmos rządziła Siedmiogrodem, ponieważ tutaj wychowywała swojego małoletniego syna, który stracił ojca w wieku 1 roku i przez naście lat ona dbała o to, żeby on później objął tą koronę wschodnią węgierskiego królestwa. I tak też się stało. Zapojla był pod wpływem tureckim. Oni tutaj dogadali się z Turkami przeciwko Habsburgom, także taka była wtedy konfiguracja. Ale później z kolei ich panowanie się skończyło i prym w Siedmiogrodzie przejęła rodzina Batorych, z których to oczywiście wywodzi się nasz wspaniały król. Na polskim tronie był to jeden z bardziej wybitnych władców elekcyjnych, Stefan, czyli Szczepan Batory, który zmarł dopiero w 1587 roku. Następnie Siedmiogród na parę lat trafia pod panowanie Michała Walecznego. Michał Waleczny to, może pamiętacie z mojego filmu o historii Rumunii, człowiek, który na chwilę zjednoczył praktycznie wszystkie rumuńskie ziemie, czyli Siedmiogród, Wołoszczyznę i Mołdawię. Był człowiekiem, który starał się też oczywiście oprzeć Turkom, to mu się nie udało, ale ta dzisiejsza Rumunia na początku XVII wieku przez chwilkę istniała. Ale tak naprawdę Siedmiogród przez większość czasu był pod panowaniem węgierskim i dzisiaj leży w Rumunii prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego, że Węgrzy bardzo źle wybrali, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Ponieważ oni stanęli do walki przeciwko Rosjanom, będąc w koalicji z Adolfem. Oni bardzo szybko przyjęli niemieckie zwierzchnictwo i prawie do końca II wojny światowej występowali po stronie nazistów. I dlatego po wojnie starano się Węgrów ukarać
To znaczy nie przyznano im terenów, które były zamieszkałe przez Węgrów, szczególnie tych na terenie Transsylwanii, a pozostawiono ten obszar w Rumunii, jak to miało miejsce po I wojnie światowej. Przez to dzisiaj jest mnóstwo mniejszości węgierskiej, zarówno w Rumunii, na Słowacji, jak i nawet w Serbii. We wszystkich okolicznych krajach jest pełno Węgrów, którzy chcieliby nadal żyć w tych wielkich Węgrzech, ale nie żyją, ponieważ Węgry dzisiaj są bardzo malutkie w stosunku do historycznego zasięgu chociażby Królestwa Węgier, które od, można powiedzieć, 900 roku już obejmowało Transsylwanię. Mam nadzieję, że moja opowieść przybliżyła Wam historię tego niezwykle ciekawego regionu. Tego regionu, z którego wywodzi się wielu walecznych, wspaniałych ludzi, o których słyszała cała Europa. Tego regionu, który jest bardzo blisko Polski, dlatego warto go odwiedzać chociażby w celach turystycznych, ponieważ jest tu bardzo dużo ciekawych miejsc do zwiedzania, tak jak na przykład kopalnie soli, które były od wielu set lat obsługiwane przez polskich górników z Wieliczki, którzy zostali tu przysłani, ponieważ znali się na wydobyciu soli. To już trochę bardziej na wschód od Siedmiogrodu, ale ciągle te tereny północnej Rumunii, do których Was dzisiaj zapraszam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.